Dorenda, do czego ta kolejka? Nie wiem. Może do grobu. Ale na początku też już był jakiś grób, nie wiem czy... Zobaczymy. W Polsce za komuny też były kolejki, ludzie stawali, też nie wiedzieli do czego, ale jak jest kolejka, to zawsze było warto stanąć. Jeszcze nawiązując do tego, że miasto jest wieloreligijne, to ten kościół też jest wspólny dla różnych kościołów. Tutaj jest część ormiańska, tam jest część prawosławna, część katolicka, ale jeszcze 2 czy 3 inne kościoły też w świętach na przykład korzystują z tego budynku. Właśnie, słuchajcie, była droga krzyżowa i przez chwilę ta główna brama do kościoła była zamknięta. Dlatego teraz się zebrała taka duża grupa ludzi i wszyscy nagle wchodzą. Myśmy też w sumie tak sobie przeszli zobaczyć, bo to było ciekawe, nie? Tak. Także to jest naprawdę, tak oceniając, to jest naprawdę ciekawe miejsce. Takie połączenie tych cerkwi, kościoła. Tak, to jest bardzo nietypowe. Bardzo nietypowe, no. Rozkład. Ale jest tak jak w innych kościołach, nie wiem, można się czuć tak sztywno i w ogóle
wchodzicie do kościoła, nagle macie smutną minę, poważni jesteście, to tutaj jest jakaś taka radość w tym kościele. Nie wiem, z czego to wynika, może dlatego, że jest taki większy luz, że to jest takie miejsce turystyczne, ale jest to ciekawe, chyba obowiązkowe miejsce, jak tu jesteście. Koniecznie tutaj I musicie ta góra przybyć. jest bardzo ładna. Tak, Zrobione tak, tam świetne wszystko jest, w mozaiki, w takie malutkie kawałki. Wiecie, łaziliśmy godzinę czy półtorej, Której więcej? chyba nie. No coś koło tego i pewnie nie zwiedziliśmy wszystkiego dobrze, doskonale, ale jest okej. Nie wiem dokładnie co tam zobaczyłam na przykład. No, ale Gdzie w końcu był ale grób? widziałaś grób. Tak, na pewno, ale były 3 miejsca, gdzie coś takiego było i nie wiem, Ale który widziałaś był wszystkie ten. 3. Albo może oni po prostu nie wiedzą i jedni mówią, że tam, a drudzy, że Może wy wiecie, to napiszecie nam. No i obowiązkowo należy też przyjść zobaczyć ścianę płaczu. Tutaj za mną widzicie. Wstęp jest darmowy, jedynie trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa. No i można wtedy tutaj już przebywać. Ściana jest dzielona na z tej strony część dla mężczyzn, tutaj część dla kobiet. Jesteśmy teraz w dzielnicy muzułmańskiej i tam za nami na końcu dosłownie są schodki i tam się wchodzi do meczetu, tego tutaj najbardziej znanego, najbardziej sławnego. tak. Jak on się nazywa? No właśnie patrzę. No ale to co wam powiem... Na górze świątyni w każdym razie. To co wam powiem, że nie puszczają tam, w sensie no to on jest wejście tylko dla muzułmanów, także my tam nie możemy niestety wejść. Przez bramę zrobiłam zdjęcie i tyle. Tak. I ten meczet stoi jakby na miejscu tym, gdzie niegdyś stała świątynia żydowska. Tak? Żydowska. Która została zburzona Przez Rzymian. przez Rzymian. I Chyba w II czy III wieku. tak. I stąd też jest ta ściana płaczu, że Żydzi przychodzą, opłakują to, że nie mają własnej świątyni. No, coś takiego. Bo ta ściana to jest jedyna resztka świątyni, która została. No więc taka historia. I to, co się teraz ostatnio mówi, że znowu chcą tutaj budować świątynię żydowską, ale to chyba by oznaczało coś strasznego dla wszystkich, więc... No to są, tak jak mówił Amir, że to są ekstremiści, którzy to chcą. To nie jest tak, że wszyscy Żydzi chcą tam zbudować świątynię. Tak.